Cześć! Dzisiaj w Muzycznym Subiektywie część trzecia i ostatnia opowieści o legendzie południowych Stanów, Lynyrd Skynyrd. Jeśli ktoś myślał, że losy zespołu skończyły się wraz z tragiczną śmiercią Roniego Van Zanta oraz rodzeństwa Cassie i Steve'a Gainesów, to nic bardziej mylnego, bowiem ich historia jest najlepszym potwierdzeniem powiedzenia nigdy nie mów nigdy, ale i przykładem niemal mitycznego odrodzenia, jak w opowieści o Feniksie powstającym z popiołów. Kto był w stanie zająć miejsce legendarnego wokalisty? Kto chciał zabronić Leonardowi Skinnerowi używania własnego imienia i nazwiska? I czy los oszczędził zespołowi kolejnych ciosów? I czy to w ogóle jeszcze Lynyrd Skynyrd? Odpowiedzi już teraz w nowym odcinku Muzycznego Subiektywu. Zapraszam! W roku 1987, 10 lat po tragedii, jaka spotkała Lynyrd Skynyrd, zespół ruszył w trasę ukoronowaną wydaniem płyty koncertowej, a 4 lata później wrócił z nowym albumem studyjnym. Zaraz, co? Przecież w poprzednim epizodzie wspominałem o umowie, zgodnie z którą nazwa nie miała być więcej wykorzystywana, a zespół reaktywowany. Co takiego się zatem wydarzyło? Okej, po kolei, bo droga do tego odrodzenia nie była wcale prosta, a co gorsza, nie obyło się bez kolejnych tragedii i złej krwi, co w przypadku Skynyrd zaczęło przypominać niestety smutną regułę. Przede wszystkim musimy pamiętać, że wraz ze śmiercią 3 członków zespołu, w tym lidera Roniego Van Zanta, przyszłość kapeli nawet nie stanęła pod znakiem zapytania. Jej po prostu nie było. Nikt jej sobie nie wyobrażał. Ocaleli muzycy, powoli wracający do zdrowia, tak naprawdę z dnia na dzień stracili wszystko. Przyjaciół, karierę, stałe źródło dochodów. Co więcej, były też problemy z wypłatą ubezpieczenia, bo według pokrętnej umowy z L&J Leasings to Lynyrd Skynyrd Productions, firma założona przez zespół, była odpowiedzialna za wynajem samolotu i za to, co się z nim stało. Na szczęście z pomocą prawników udało się pociągnąć wynajmującego do odpowiedzialności i po latach ostatecznie odzyskać pieniądze dla ofiar katastrofy. Po $100,000 na każdego pasażera, co było pewną pociechą dla rannych i rodzin zmarłych. Zwłaszcza, że trzeba było pokryć też wysokie koszty leczenia szpitalnego i rehabilitacji, a nie za wszystkich skłonna była płacić wytwórnia MCA. Jak się dowiedzieli niektórzy poszkodowani, management nie płacił ich składek na ubezpieczenie zdrowotne, co wywołało dodatkowe, poważne komplikacje finansowe. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji muzycy, którzy na co dzień nie stronili od używek, teraz jeszcze chętniej sięgali po alkohol i narkotyki, by złagodzić cierpienie czy rozgoryczenie, albo zwyczajnie zapomnieć o wszystkim. Byli jednak i tacy, którzy stwierdzili, że najlepszym sposobem rekonwalescencji i wyjścia z traumy będzie powrót do grania. Najwyraźniej tego samego zdania był też przyjaciel zespołu Charlie Daniels, który zaprosił członków Lynyrd Skynyrd na organizowaną przez siebie 5. edycję Volunteer Jam. Ponieważ Leon Wilkeson wciąż dochodził do siebie, na scenie pojawili się Gary Rossington, Allen Collins, Billy Powell i Artemus Pyle, by z towarzyszeniem muzyków Charlie Daniels Band wykonać instrumentalną wersję Freebird. Jednorazowe zejście się było dla artystów impulsem, by wrócić do muzyki. Pierwsi na ten zew grania odpowiedzieli Powell, Pyle i Wilkeson, łącząc siły z kilkoma innymi muzykami, m.in. z chórzystką Skynyrd Jojo Billingsley pod szyldem Elias. Grupa trwała krótko, nagrała jeden album Kontraband w 1979, ale była dowodem, że można otrząsnąć się z tragedii i iść dalej. Wkrótce potem Powell, Pyle i Wilkeson połączyli siły z Collinsem i Rossingtonem w nowo uformowanym Rossington Collins Band. W składzie było zatem 5 członków dawnego Skynyrd i fanom marzyła się reaktywacja. Ale muzycy mieli inne plany. Chcąc uniknąć porównań z macierzystą formacją, zwłaszcza, że w składzie mieli jeszcze 3. gitarzystę, Barry'ego Lee Harwooda, za mikrofon zaprosili kobietę, Dale Krantz, dotychczas chórzystkę 38 Special, zespołu, w którym notabene wokalistą był młodszy brat Roniego, Donnie. Nowy zespół zaczął szybko pracować nad nowym materiałem i już w 1980 światło dzienne ujrzał album Anytime, Anyplace, Anywhere. Nagrany jednak bez udziału Artemusa Pyla, który w międzyczasie złamał nogę i uznał, że zamiast na niego czekać, zespół zrobi lepiej, biorąc zastępcę Dereka Hessa. Płyta z pewnością nie była, jak chciałaby część fanów, kontynuacją stylu Skynyrd, jednak nie wszystkim to przeszkadzało, bo longplay w Stanach dotarł do 13. miejsca i okrył się złotem. Z takim wynikiem zespół mógł spokojnie patrzeć w przyszłość, ale wtedy wydarzyła się w obozie Skynyrd kolejna tragedia.
zupełnie jakby nad zespołem wisiała jakaś klątwa. Niedługo po rozpoczęciu trasy promocyjnej żona Allena Collinsa, będąca akurat w ciąży z ich trzecim dzieckiem, poroniła i zmarła w wyniku wewnętrznego krwawienia. Po tym ciosie gitarzysta nigdy tak naprawdę w pełni się nie podniósł. Na nowo szukał zapomnienia w używkach, był wielokrotnie zatrzymywany za jazdę po pijaku albo bez ważnego prawa jazdy, zaczął opuszczać próby i koncerty, zmalał też jego wkład w pisanie nowego materiału na drugi album formacji This Is The Way, wydany w roku 1981. W zespole przestało się też układać towarzysko. Ponoć zarówno Rosington, jak i Collins startowali do Dale Krantz, a że zwycięzca mógł być tylko jeden, ostatecznie doszło do kłótni i rozwiązania kapeli. Gary związał się z wokalistką i na jakiś czas dał sobie spokój z biznesem muzycznym. Natomiast Collins zebrał ze sobą resztę grupy, uzupełnił skład o Randalla Halla na trzecim wiośle i Jimmy'ego Dougherty'ego na wokalu i pod szyldem Allen Collins Band wydał płytę Here, There and Back w 1983. Płyta sprzedawała się jednak słabo i grupa straciła kontrakt z MCA, a dalsze pogrążanie się Collinsa w nałogu nie ułatwiało sprawy. Ryzykanstwo Allena za kółkiem zaczęło wyglądać na celowe granie ze śmiercią i kolejna tragedia była kwestią czasu. 29 stycznia 1986, będący pod wpływem Collins, stracił panowanie nad nowym Fordem Thunderbirdem i wpadł do rowu. W wypadku zginęła jego przyjaciółka Debra Jean Watts, a on sam został sparaliżowany od pasa w dół z ograniczoną sprawnością ramion i dłoni. Wyglądało na to, że spełniło się kolejne proroctwo zawarte na płycie Street Survivors, tym razem z piosenki That Smell. Zanim do tego doszło, jeszcze w 1984 roku, Billy Powell, który w międzyczasie przeszedł nawrócenie i stał się mocno wierzącym, dołączył do chrześcijańskiego zespołu Vision. Z kolei Artemus Pyle próbował sił na własną rękę, powołując do życia zespół Artemus Pyle Band, w skrócie APB, i wydając z nim dwie płyty, APB w 1981 i Nightcrawler 2 lata później, na których Pyle nie tylko grał na perkusji, ale również śpiewał. Wreszcie Gary Rosington przypomniał sobie, co idzie mu najlepiej i w 1986 roku, znowu z Dale Krantz na wokalu, sformował Rosington Band, wydając w tym samym roku album Return to the Scene of the Crime. Wyglądało na to, że każdy jakoś tam uprawia swój muzyczny ogródek i próbuje ciągnąć dalej. W tym okresie zawieszenia w biografii zespołu na stałe zagościł kolejny niezbyt przyjemny składnik – procesy sądowe. Zaczęło się jeszcze w 1978 sprawą Boba Burnsa, pierwszego perkusisty zespołu, który domagał się wypłaty należnych mu tantiem. Bob miał to obiecane jeszcze od Roniego, ale po śmierci wokalisty management zespołu jakby o tym zapomniał i potrzebował dopiero pozwu sądowego, by wypłacić bębniarzowi co jego. Bagatela $500,000. W rok po katastrofie doszło do żenującego incydentu z udziałem firmy prawniczej z Nowego Jorku i Leonarda Skinnera, od którego grupa wzięła swą nazwę. Nie do końca wiadomo z czyjej inicjatywy, ale adwokat Alan H. Arrow przesłał dawnemu WF-iście, od kilku lat z sukcesem działającemu w branży nieruchomości, list, w którym pod groźbą pozwu kategorycznie żądał, aby adresat przestał posługiwać się nazwą Leonard Skinner czy Lynyrd Skynyrd lub innymi pochodnymi, obliczonymi na czerpanie zysków z podobieństwa do nazwy zespołu. Trzeba przyznać, że pan Leonard zachował się nad wyraz powściągliwie, odpowiadając grzecznie, aczkolwiek stanowczo, że nazywa się tak od urodzenia i nie ma zamiaru rezygnować z używania własnego imienia i nazwiska, dodając jeszcze, że żadnych wariacji zapisu nie stosuje, a jeśli ktoś powinien oczekiwać jakiegoś zadośćuczynienia, to już prędzej on. Na takie diktum adwokat nic już nie odpowiedział i o całej sprawie zapomniano, a zespół przez lata pozostawał z dawnym nauczycielem w przyjacielskich stosunkach. Kolejna sprawa prawna była dużo poważniejsza, ale zanim do niej doszło, wydarzyło się coś, o czym fani, a i sami muzycy marzyli od dawna. Lynyrd Skynyrd wrócili na scenę. Stało się to we wrześniu 1987, w 10 lat po pamiętnej katastrofie, a inicjatorem tego zejścia był Billy Powell, który zaraził do pomysłu menadżera Charlie'ego Brusco, a ten z kolei przekonał Gary'ego Rosingtona. Chodziło o zagranie około 30 koncertów, by uhonorować pamięć tych, którzy odeszli i pokazać, że muzyka Skynyrd wciąż żyje. W składzie pojawili się oczywiście Gary Rosington, Billy Powell, Leon Wilkeson i Artemus Pyle, ale wrócił też stary znajomy Ed King. Ponieważ sparaliżowany Allen Collins nie mógł występować, jego miejsce zajął na trzeciej gitarze Randall Hall, którego rekomendował sam Allen. Collins pełnił w trasie rolę kierownika muzycznego. Poza tym spłacał dług wobec społeczeństwa, bo po ostatnim wypadku dostał 2 lata w zawieszeniu, dożywotni zakaz prowadzenia czy w ogóle
posiadania auta, a także obowiązek publicznych wystąpień, podczas których przestrzegał przed prowadzeniem samochodu pod wpływem oraz ogólnie przed zgubnymi skutkami alkoholu i narkotyków. I takie wystąpienia poprzedzały koncerty odrodzonych Skynyrd. No dobra, ale kto się ośmielił stanąć za mikrofonem? Sprawa nie była prosta, chodziło wszak o legendę, jaką już za życia był Ronnie. O pomoc w przedsięwzięciu poproszono najmłodszego z braci Van Zandt, Johnnego, dzięki czemu wszystko pozostało w rodzinie. Był to zdecydowanie strzał w dziesiątkę, trafiony zarówno emocjonalnie, jak i muzycznie, w czym utwierdziły zespół momentalnie wyprzedane koncerty. Johnny, a dokładnie John Roy Van Zandt, urodzony 27 lutego 1960 roku, nie był żadnym anonimem w muzycznym świadku. Miał na koncie 3 albumy ze swoim zespołem Johnny Van Zandt Band, jeden solowy i właśnie podpisał kontrakt z Atlantic Records z myślą o dalszej karierze. Początkowo wcale nie chciał zastępować brata, nie wydawało mu się to możliwe. I dopiero po długich namowach i dyskusjach w rodzinnym gronie zgodził się dołączyć do kapeli na to jedno tournée. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a Skynyrd byli bardzo wygłodniali grania i nie oszukujmy się, kasy z pewnością też. Powell, Wilkinson, Pyle byli ponoć spłukani i bardzo chętnie zaangażowali się w tę reaktywację z powodów finansowych. Skoro koncerty w ramach Tribute Tour 87 rozeszły się na pniu, postanowiono kuć żelazo póki gorące i dołożyć kolejne daty, rezerwując terminy na przyszły rok. Fani byli zachwyceni, czego nie można powiedzieć o wdowach po Ronnim i Steve'ie. Zgodnie z obietnicą złożoną po katastrofie, muzycy mieli już nigdy nie używać nazwy Lynyrd Skynyrd. Był to niejako aneks do pierwotnej umowy z 15 września 1975, w tej Ronnie, Allen, Gary, Billy i Leon powołali do życia firmę Lynyrd Skynyrd Productions, stając się jej udziałowcami. Judy Van Zandt i Teresa Gaines zgodziły się na odstępstwo od tego aneksu, by Tribute Tour mogła dojść do skutku, ale dalsze koncertowanie pod szyldem Lynyrd Skynyrd po 31 grudnia 1987, w dodatku planowane bez porozumienia z nimi, uznały za jeden krok za daleko i wystosowały pozew sądowy. Ostatecznie doszło do ugody. Na dalsze działania zespołu pozwolono tak długo, jak długo w składzie będzie pozostawał Gary Rossington i co najmniej 2 spośród 4 członków z ery przed wypadkiem, to znaczy Powell, Wilkinson, Pyle albo King. W zamian Judy i Teresa miały otrzymywać należny procent wpływów z biletów, sprzedaży gadżetów oraz płyt. Zanim fani mogli posłuchać nowego wcielenia Skynyrd na dokumentującym trasę albumie koncertowym, wydanym w 1988 pod tytułem Southern by the Grace of God, wytwórnia MCA postanowiła zarobić coś na sentymentach i jeszcze pod koniec 1987 wydała składankowy album Legend, zawierający dawne strony B singli oraz kompozycje dotąd niepublikowane. Znajdziemy na nim m.in. typowe dla Skynyrd seksownie bujające numery o ślicznotkach, czyli Georgia Peaches i Sweet Little Missy. Bliski boogie Truck Driving Man, utrzymane w klimatach honky tonk When You Got Good Friends i Take Your Time, ale też kawałki akustyczne, rasowy blues Mr. Bunker i smutne wyznanie weterana z Wietnamu Four Walls of Rayford, brzmiące niczym skarga dawnego żołnierza Konfederacji. Mamy też koncertowe wykonanie Simple Man i dowód na nieprzeciętny talent Steve'a Gainesa, który nie tylko gra, ale i śpiewa w autorskim, przejmującym One in the Sun. Okej. To nie jest pozycja dla osób zaczynających przygodę z zespołem, raczej dla twardych fanów, ale stanowi bardzo smaczne uzupełnienie podstawowej dyskografii. Jej atrakcyjność w ostatnich latach nieco zmalała, bo sporo z zawartych tu numerów dodano jako bonusy na reedycjach regularnych krążków. Ale jeżeli ktoś ma stare edycje płyt CD albo kolekcjonuje winyle, spokojnie może po nią sięgnąć. Legend, a także druga płyta Rossington Band Love Your Man oraz pośmiertnie wydany solowy album Steve'a Gainesa One in the Sun, zawierający jego nagrania jeszcze z czasów Crowded w 1975, wypełniły czas oczekiwania na dogrywkę trasy Tribute Tour, która ruszyła po osiągnięciu prawnego kompromisu między żyjącymi muzykami a wdowami pozmarłych i trwała od maja do września 1988. Wraz z jej końcem pojawiło się pytanie o dalsze losy zespołu. Trasa sprzedała się świetnie. Recenzje były pochlebne, a muzycy dobrze się czuli znów razem na scenie, więc chociaż oczywiście byli i wciąż są tacy, dla których liczy się tylko stary Skynyrd, ten do momentu katastrofy, kontynuacja wydawała się wszystkim jak najsensowniejszym posunięciem, a przynajmniej wszystkim poza Johnem. Nowy wokalista na każdym koncercie zmagał się z nie lada wyzwaniem, próbując sprostać wysokim oczekiwaniom, a jednocześnie walcząc o swoją tożsamość. Nie chciał robić za kopię brata i aby udowodnić samemu sobie, ale też światu, że jest niezależnym artystą, zdecydował się wpierw poświęcić wydaniu drugiej płyty solowej.
Jednak zanim do tego doszło, szeregi Skynyrd znowu tragicznie się przerzedziły. 23 stycznia 1990 roku, pogrążony w depresji i nałogach, Allen Collins zmarł w szpitalu w Jacksonville po długotrwałym zapaleniu płuc. Miał zaledwie 37 lat. Wydany w tym samym roku album Johnnego Van Zanta Brickyard Road przyniósł mu przebój z pierwszego miejsca listy Billboard FM w postaci utworu tytułowego i najwyraźniej umocnił jego wiarę we własne siły, bo wkrótce potem, 30 grudnia tegoż roku, Johnny po raz pierwszy publicznie wykonał Freebird. Do tej pory grany przez zespół zawsze instrumentalnie, z reflektorem punktowym skierowanym na opuszczony mikrofon. Teraz nic już nie stało na przeszkodzie, by skupić się na pierwszej od lat studyjnej płycie Lynyrd Skynyrd, nazwanej zwyczajnie 1991. Jeżeli ktoś podchodził do pierwszego dzieła reaktywowanego Skynyrd podejrzliwie, rozpoczynający płytę Smokestack Lightning powinien go uspokoić. Od razu robi się dynamiczniej, rock'n'rollowo. Mamy czadowe gitary, jest wszędobylskie pianino Billego Powella, mamy solidną sekcję i damskie chórki. A Johnny Van Zant naprawdę fajnie wpasowuje się w tę stylistykę. Po nim mamy wolniejsze, ale równie zacne Keeping My Faith i Southern Women. Przyjemnie bujający, nieco funkowy riff I've Seen Enough i elegancko sunące do przodu Good Thing. Wszystkie napędzane partiami The Honkets, obecnych w nagraniach jeszcze bardziej niż w latach 70. Podejrzewam, że ta mocno zaznaczająca się obecność pań jest zasługą Dale Krantz Rosington. I trudno się jej dziwić, skoro pełnowymiarowa reaktywacja zespołu oznaczała tak naprawdę zaoranie jej kariery jako wokalistki Rosington Band. Z drugiej strony, od czasu Sweet Home Alabama damskie chórki były interesującym uzupełnieniem, a z czasem nieodłącznym elementem muzycznego stylu Skynyrd, więc ich obecność na tej i kolejnych płytach jest jak najbardziej naturalna. Ozdobą albumu jest najdłuższy utwór na krążku Mama Afraid to Say Goodbye, w którym też chyba najpełniej czuć południowy klimat, głównie za sprawą pojawiających się dźwięków mandoliny czy solówki granej slajdem przez Gary'ego Rosingtona. Jednym słowem, fani, którzy zaakceptowali nowe wcielenie Skynyrd, mogli być zadowoleni. Na pewno nie było rewolucji, może nie było też rewelacji, ale było z serduchem, z ikrą i sznytem zawodowstwa. A jakby w odpowiedzi niedowiarkom, kończący płytę End of the Road mówił wprost o tym, czemu zespół gra dalej, że jest to rodzinna tradycja i dziedzictwo, które chcą utrzymać i uhonorować. Podobnie mówił wpis na okładce. Ten album powstał z miłości do muzyki i z miłości do tych, którzy są w rock'n'rollowym niebie i żeby kontynuować. Złośliwi dodawali oczywiście, że również z miłości do pieniędzy, a Johnemu zarzucali, że chociaż brzmi dobrze, to inaczej niż w przypadku Roniego nie można wierzyć w słowa, które śpiewa. No cóż, najlepiej sięgnąć po płytę i ocenić samemu. Album otrzymał przyzwoite recenzje, ale szału ze sprzedażą nie było. W Stanach dotarł zaledwie do 64 miejsca, co i tak było niezłym wynikiem w porównaniu z kilkoma kolejnymi pozycjami w ich dyskografii. Wyglądało na to, że wskrzeszony zespół nie jest traktowany do końca poważnie, przynajmniej nie jako dostawca nowej, atrakcyjnej muzyki. Część fanów odcięła się od nich zupełnie, uznając za jedyne słuszne wcielenie to z Ronim. Część była zainteresowana tylko oglądaniem ich na żywo i odgrzewaniem na koncertach starego materiału. Jeszcze inni odnosili się do reaktywacji nieufnie, nie bardzo wiedząc, czy traktować Skynyrd jak tribute band, czy jak trwalszy twór, który poważnie myśli o dalszej karierze. Wreszcie byli tacy, którzy zaakceptowali zmiany i entuzjastycznie reagowali na kolejne wydawnictwa swoich ulubieńców. Niestety, wraz z powrotem do regularnego grania wróciły też stare nawyki. Muzycy na powrót zasmakowali zwłaszcza w kokainie, która stała się ponoć stałym elementem przerwy przed wyjściem na bis. Nie wszystkim się to podobało. Artemus Pyle, który jest uwzględniony na rozkładówce płyty 1991, ale ponoć już na niej nie grał, albo jego ścieżki zostały zastąpione innymi, nagranymi przez Kurta Castera. Miał tego serdecznie dość i 2 sierpnia 1991 rozstał się z kapelą, zapoczątkowując tym samym okres rotacji w składzie, który nęka zespół praktycznie do chwili obecnej. Jakiś czas potem Artemus przeżył kolejne piekło na ziemi. Tym razem zafundowane mu przez wieloletnią partnerkę, Angelę, która oskarżyła go o seksualne wykorzystywanie ich córek, 3-letniej i 4-letniej, konkretnie o niestosowne dotykanie podczas kąpieli. Sprawa oczywiście wylądowała w sądzie i muzykowi groziło więzienie. Zarzuty, choć przez wszystkich, którzy go znają, przyjmowane z niedowierzaniem i uznawane za wyssane z palca, były bardzo poważne. Jak wspomina Pyle po latach, oskarżenie nie miało żadnych twardych dowodów poza zeznaniami Angeli, ale w tego typu sprawach
trudno też się bronić, no bo niby jak udowodnić swoją niewinność? Rozgoryczony Artemus mówi: opiekowałem się moimi dziećmi, zmieniałem im pieluchy, kąpałem, jak niby miałem ich przy tym nie dotykać. Perkusista spłukał się totalnie na proces, wydając jakieś $500 000 na swoją obronę, ale gdy pieniądze się skończyły, nie pozostało mu nic innego, jak się poddać. Aby uniknąć dalszych rachunków i ewentualnego wyroku dożywocia, a także by oszczędzić swoim małym córeczkom traumę procesu, wybrał tak zwane oświadczenie nolo contendere, po angielsku no contest, co oznacza nie chce się spierać, które w systemie prawnym USA oznacza, że oskarżony nie przyznaje się do winy, ale też jej nie kwestionuje. W konsekwencji akceptuje karę tak, jakby był winny, bez formalnego przyznawania się. Ostatecznie dostał wyrok więzienia w zawieszeniu oraz łatkę przestępcy seksualnego, która ciągnie się za nim przez resztę życia. Stracił też cały majątek i wylądował praktycznie na bruku, ale jako twardy marin pozbierał się i zaczął wszystko od początku, reaktywując Artemus Pyle Band i z czasem zakładając nową rodzinę. Żal i gorycz jednak zostały, również do dawnych przyjaciół z zespołu, którzy nie wsparli go w żaden sposób w trakcie procesu. Jak sam wspomina, byli zbyt naćpani, żeby zrozumieć powagę sytuacji, albo zwyczajnie mieli to gdzieś. Tak czy inaczej, słaba akcja. Dodam jeszcze, że w necie można znaleźć oświadczenie jego córki, Pepper, która kategorycznie zaprzecza, że jej tata w jakikolwiek sposób skrzywdził ją czy jej siostrę, że oskarżenia były zmyślone przez ich matkę i że tak naprawdę jedyną ofiarą jest sam Artemus. Link do posta z tym oświadczeniem możecie znaleźć w opisie odcinka. W tej niezbyt sprzyjającej atmosferze Skynyrd wydali w tymże 1993 roku drugi studyjny album po reaktywacji, The Last Rebel. Podobnie jak poprzednik, dotarł tylko do 64 miejsca, chociaż jak dla mnie zawierał bardzo fajną porcję muzyki. Ale tu muszę dodać, jestem totalnie nieobiektywny, bo to jest pierwsza płyta nowego składu, jaką usłyszałem i jedna z pierwszych, jaką w ogóle słyszałem Skynyrdów, znając wcześniej tylko składankę Golden Platinum. I ja się w tej płycie od razu zakochałem. Może ze względu na klimatyczną konfederacką okładkę, która wciąż bardzo do mnie przemawia. Ale przemawia do mnie również muzyka, bo naprawdę sporo tu ciekawych numerów. Naprawdę, jak komuś noga sama nie zaczyna chodzić od pierwszych taktów Good Loving's Hard to Find czy Best Thing in Life, podkręconego obecnością dęciaków, no to chyba coś jest z nim nie tak. A fajnych riffowych numerów mamy tu więcej, żeby wymienić mocne One Thing czy skoczne Kiss Your Freedom Goodbye. Są też jak zawsze numery spokojniejsze, z których lepsze wrażenie robi sympatyczne Can't Take That Away. Co do drugiej ballady, to Love Don't Always Come Easy osobiście kwalifikuje do kategorii tzw. muzycznych bułów, czyli przesłodzonych i niestrawnych. Na szczęście to pojedyncza wpadka, a dla przeciwwagi mamy klimatyczny, kapitalny numer tytułowy oraz kończący całą płytę długi Born to Run z mocnym refrenem i szybszą końcówką, co budzi skojarzenia z konstrukcją słynnego Freebird. Wkrótce po wydaniu The Last Rebel zespół rozstał się z wieloletnią wytwórnią MCA, której zarzucał niedostateczną promocję nowych płyt, a także z Randallem Hallem, gitarzystą, który zastąpił Allena Collinsa. Czy Randall odszedł, czy został wylany? Wersje jak zwykle różnią się w zależności od narratora. Faktem jest jednak, że wkrótce potem pozwał dawnych kolegów. Rok później, w 1994, z zespołem pożegnał się perkusista Kurt Custer. Ich następcami zostali odpowiednio Mike Estes na gitarze i Owen Hale na bębnach. Już w tym składzie zespół nagrał nowy album w barwach wytwórni Capricorn, tej samej, z którą w samych początkach Ronnie nie chciał podpisywać kontraktu. Tym razem najwyraźniej w duchu mody na nagrania akustyczne, rozsławione m.in. przez cykl MTV Unplugged, album zatytułowany Endangered Species zawierał numery nagrane bez prądu. Przy czym był to głównie zestaw dawnych przebojów, uzupełniony o kilka piosenek premierowych, zresztą całkiem udanych. Tym razem słuchacze mogli przekonać się, jak Johnny radzi sobie z repertuarem brata w warunkach studyjnych i trzeba przyznać, że wstydu nie było. Płyta jest przyjemna, a nowe numery Devil's in the Bottle, All I Have is a Song, Good Luck, Bad Luck i Hillbilly Blues są naprawdę udane. Dodatkowo muzycy zaserwowali nam smaczny cover Elvisa, czyli Heartbreak Hotel. Skok na kasę, czy nie, nie wiem, ale szczerze, niezbyt mnie to obchodzi. Słucha się tego po prostu dobrze. W 1995 odbyła się premiera dokumentalnego filmu Freebird the Movie, za którego powstanie w dużym stopniu odpowiadała Judy Van Zandt. Film rozbudził zainteresowanie zespołem, ale też dobitnie pokazywał, jak świetną i niepodrabialną była ta kapela w latach 70. Dla tych, którzy nie uznawali nowego wcielenia, był to koronny argument, że
Skynyrd skończył się wraz z katastrofą Conveyora. Ci, którzy uważali inaczej, nadal przychodzili na żywiołowe koncerty, które wprawdzie nie odbywały się na stadionach, tylko w mniejszych salach, ale niezmiennie potwierdzały, że muzycy nie zapomnieli, jak się gra. Nie zapomnieli też o ważnych datach i w roku 1997 wydali kolejny album zatytułowany 20, czyli 20, na pamiątkę 20 lat od katastrofy. Płyta była pierwszą, na której zadebiutowało aż 2 nowych gitarzystów na pokładzie Skynyrd. Huey Thomason z The Outlaws, który przyszedł za Eda Kinga, oraz stary znajomy z Blackfoot Ricky Medlock, który grał w Skynyrd przez chwilę, jak pamiętamy z pierwszego epizodu, na perkusji, a teraz chwycił za swój podstawowy instrument, czyli wiosło, zastępując Mike'a Estesa. Ed King musiał opuścić zespół z powodów zdrowotnych. Cierpiał na niewydolność serca, która skończyła się transplantacją, na szczęście udaną. Niestety, mimo obietnic Rosingtona, zespół nie wsparł go finansowo, a po jego powrocie do zdrowia nie przyjął go bynajmniej z otwartymi ramionami. Miejsce było już zajęte. W tej sytuacji znowu powtórzył się smutny scenariusz, czyli pozew. Tym razem rozwiązanie porozumieniem poza salą sądową. Oczywiście, jak w każdym konflikcie, trudno dociec, gdzie leży prawda. Ponoć przez kilka pierwszych lat po zejściu to Ed King tak naprawdę rządził Skynyrd. Rosington ze względu na nauk nie był w stanie tego robić. King mówi, że ktoś po prostu musiał to robić, a skoro Gary nie dawał rady, on przyjął na siebie sporo obowiązków. Z kolei inni uważają, że Ed przejawiał zapędy dyktatorskie. No i bądź tu człowieku mądry. Faktem jest, że w czasie, gdy King musiał się poddać leczeniu, Gary i jego żona Dale rzucili dragi, a odzyskawszy trzeźwość, zapragnęli uzyskać też faktyczne przywództwo w zespole. Moment był idealny. Ed musiał odejść sam, a potem wystarczyło nie przyjmować go z powrotem. By dokończyć czystki, Gary pozbył się ze składu kumpla Kinga, czyli Mike'a Estesa, i tym samym mógł wreszcie rozdawać karty. Wracając do płyty 20. Album stylistycznie zmian żadnych nie przynosił, ale też nie przynosił, moim przynajmniej zdaniem, zbyt wielu ciekawych pomysłów. Oczywiście wszystko się na nim zgadza. Jest zawodowo, a jednak mi czegoś brakuje. Chyba jakichś utworów wybijających się wyraźnie ponad średnią, takich, na które bym słuchając wyczekiwał. Co nie znaczy, że jest słabo, bez przesady. Dla przykładu Bring It On, Home is Where the Heart Is czy None of Us Are Free mają fajne, chwytliwe refreny. Voodoo Lake spoko klimacik, a Bernice czy Talk Myself Right Into It elegancko jadą do przodu na przyspieszonych obrotach. Po prostu mam wrażenie, że płyta przyjemnie się sączy, ale jak się kończy, niewiele mi z niej w głowie zostaje. No może poza Traveling Man. Przy czym to akurat nie jest znowu taka nowalika. Utwór pierwotnie zarejestrowano na słynnym albumie koncertowym One More From The Road, a teraz po raz pierwszy nagrano go studyjnie. W dodatku, dzięki cudom techniki, wykorzystując oryginalne nagranie i izolując ścieżkę Roniego tak, by mógł zaśpiewać w duecie z Johnem. Pomysłodawcą tego zabiegu był Ricky Medlock, zainspirowany podobnymi duetami Hanka Williamsa Jr. i Natalie Cole, ze swoimi nieżyjącymi ojcami. Trzeba przyznać, że wyszło zacnie, a na koncertach publika przyjmowała numer gorącymi owacjami, widząc na ekranach zdjęcie Roniego. Również wdowa po liderze Judy Van Zandt nie próżnowała, starając się upamiętnić swojego pierwszego męża na różne sposoby. Najbardziej spektakularnym efektem jej wysiłków było ufundowanie wraz z córkami wokalisty 90-akrowego parku imienia Roniego Van Zandta w jego rodzinnym Jacksonville. Na terenie parku znalazły się m.in. plac zabaw, staw, korty tenisowe oraz pola do gry w softball. Judy powołała też do życia Freebird Foundation, która m.in. ufundowała stypendia naukowe i założyła studio nagraniowe Made in the Shade. W tym czasie zespół robił to, co wychodziło mu najlepiej, czyli regularnie koncertował. Odwiedził też dwukrotnie studio. W 1999, by nagrać Edge of Forever i rok później, by zarejestrować album świąteczny Christmas Time Again. Z tych dwóch godny uwagi jest oczywiście ten pierwszy. Myślę, że ciekawszy od 20 za sprawą chociażby otwierającego całość dynamicznego Walking czy mocarnego riffu w Preaching Man. Świetnie wypadają też skradający się Full Moon Night, bujający Gone Fishing, hard rockowy numer tytułowy czy pędzące do przodu bez oglądania się za siebie Get It While The Getting's Good i FLA. Wyróżnia się też z pewnością podniosły Rough Around The Edges. Oczywiście co kto lubi, bo mamy też takie Tomorrow's Goodbye. Dla mnie numer z kategorii za dużo cukru, ale na pewno są fani i takich piosenek. Generalnie wstydu nie ma, wręcz przeciwnie, a mimo to publiczność najwyraźniej nie była wciąż przekonana do produktów reaktywowanej kapeli, bo Edge of Forever dotarło zaledwie do 96 miejsca na listach,
ledwo oczko wyżej niż 20. Była to też jedyna płyta, na której za bębnami siadł Kenny Aronoff, zastępując Owena Hale'a, by wkrótce potem ustąpić miejsca Michaelowi Cartellone. Co do albumu świątecznego, to wybaczcie, ale pominę go milczeniem, bo trudno mi traktować go poważnie i inaczej niż skok na kasę. Chyba zresztą całkiem udane, bo dotarł do miejsca 38, a więc poradził sobie najlepiej z wszystkich dotychczasowych albumów wydanych po odrodzeniu. No dobra, warto odnotować go z pewnością z jeszcze jednego powodu. Była to ostatnia płyta, na której na basie udzierał się Leon Wilkeson. W przeciwieństwie do większości kolegów z zespołu, Leon do końca nie zrezygnował z dobrej rock'n'rollowej zabawy, lubił alkohol i chętnie po niego sięgał, co niekoniecznie podobało się jego wątrobie. Do tego cierpiał na rozedmę płuc i przyjmował spore dawki leków, m.in. przeciwbólowych i na bezsenność. Niestety 27 lipca 2001 po jednym z takich koktajli już się nie obudził. Został znaleziony z twarzą w poduszce. Najprawdopodobniej zasnął tak pod wpływem zbyt dużej dawki leków, a problemy z oddychaniem zrobiły swoje. Uwielbiany przez fanów oraz wszystkich związanych z zespołem dla swojego poczucia humoru, serdeczności i pokaźnej kolekcji różnych nakryć głowy, Leon bywał już w przeszłości zastępowany na koncertach z powodu swojej niedyspozycyjności. Tym razem jednak potrzebne było zastępstwo permanentne, ponieważ Skynyrd poza odwołaniem kilku koncertów nie zamierzali zwalniać. Nowym basistą został Ian Evans i już z nim zespół zarejestrował Vicious Cycle w roku 2003. Płyta była przede wszystkim bardzo długa, co gdzieś na przełomie wieków stało się dość wyraźną i trochę irytującą tendencją w muzyce rockowej. Zupełnie jakby artyści chcieli maksymalnie wykorzystać pojemność płyt kompaktowych i upchać na nich muzyki niemalże pod korek. Vicious Cycle zawierała aż 14 nowych numerów plus bonus w postaci Gimme Back My Bullets, zaśpiewany przez Johnego do spółki z Kid Rockiem. Po co? Nie bardzo wiem. Może aby pozyskać sobie nowych fanów. Mnie ten duet nie przekonuje, ale może się nie znam. W Stanach był w radiu puszczany całkiem chętnie. Warto dodać, że kilka lat później, w 2008, Kid Rock ukłonił się w stronę Skynyrd, wykorzystując Sweet Home Alabama w swoim hicie All Summer Long. Co do kawałków premierowych, to płyta zaczynała się od świetnego, ciężkiego That's How I Like It. Dalej jest nie mniej czadowo za sprawą chwytliwego Pick 'em Up z dodatkiem instrumentów dętych, kapitalnego, częściowo akustycznego Dead Man Walking i rozbudowanego The Way. Osobiście lubię też bardzo All Funked Up i Jake, oba naszpikowane chwytliwymi riffami, a także przyczajone Mad Hatter, dedykowane Leonowi Wilkesonowi, ze względu na te różne nakrycia głowy nazywanego szalonym kapelusznikiem. Z kolei Sweet Mama i Rockin' Little Town to bezpretensjonalne rock'n'rollowe granko. Przyjemnie się tego słucha, chociaż nic nowego nie wnosi. Przyjemne są też utwory spokojniejsze i bardziej podniosłe jak Crawl, Hell or Heaven, Life's Lessons i Lucky Man, przy czym w moim odczuciu jest ich zwyczajnie za dużo. Osobiście uważam, że płyta niewiele by straciła, gdyby była krótsza o jakieś 3-4 numery. Aczkolwiek jak już leci, to miło się jej słucha w całości. Problem mam w sumie tylko z kawałkiem Red, White and Blue. I to nie tyle od strony muzycznej, bo piosenkę wieńczą wyśmienite solówki, co od strony tekstowej. To, że Skynyrd są kapelą na wskroś amerykańską, nigdy nie ulegało wątpliwości. Przy czym zawsze byłem zdania, że Ronnie Van Zant potrafił to bardzo dobrze ubrać w słowa i sprzedać tak, że ja to gładko łykam. Natomiast drugie wcielenie zespołu, zwłaszcza w XXI stuleciu, robi to zdecydowanie mniej umiejętnie. Może chodzi o to, że w latach 70. wymachiwanie sztandarem Konfederacji miało posmak buntu, który nieodłącznie wiąże się z rock'n'rollem. Natomiast to współczesne obnoszenie się z miłością do amerykańskiej flagi trąci niestrawnym konserwatyzmem. Oczywiście mają do tego prawo i z drugiej strony może należy Amerykanom pozazdrościć, że nie mają na tym polu żadnych kompleksów, otwarcie deklarując miłość do ojczyzny i tradycyjnych wartości. No, trzeba też pamiętać, że piosenka została napisana niedługo po ataku 11 września 2001, który wpłynął na tę chęć manifestowania postać patriotycznych u wielu artystów za oceanu. Jakby nie było, forma zespołu ewidentnie zwyżkowała i odzwierciedlały to ich notowania. Vicious Cycle dotarło do miejsca 30. Mimo to na kolejny studyjny album zespołu przyszło fanom czekać aż 6 lat, do roku 2009. W międzyczasie miejsce Huey Thomasona, który odszedł, by reaktywować The Outlaws, zajął nowy gitarzysta Mark Matejka. Wkrótce potem, 13 marca 2006 roku, Lynyrd Skynyrd zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Podczas ceremonii łącząc siły z dawnymi kolegami Bobem Burnsem,
Artemusem Pylem i Edem Kingiem, by wspólnie wykonać Freebird. Niestety, czas oczekiwania na wydanie nowej płyty wypełniły też pogrzeby, i to aż 3. Najpierw w 2007 zmarł Huey Thomason, który mimo odejścia z grupy miał jeszcze udział w kilku utworach zarejestrowanych ostatecznie na potrzeby kolejnego longplaya God and Guns. Nim płyta ukazała się w czerwcu 2009, w składzie zabrakło jeszcze 2 muzyków, którzy brali udział w jej nagraniu: Billego Powella i Iana Evansa. Klawiszowiec zmarł na atak serca 28 stycznia 2009, basista przegrał walkę z rakiem 6 maja tegoż roku. Nowy album to była kolejna udana pozycja odrodzonych Skynyrd, która uplasowała się na 18. miejscu listy Billboard 200, najwyżej od czasu Street Survivors z 77. Panowie najwyraźniej poszli też po rozum do głowy, bo płyta była znacznie krótsza od Vicious Cycle, co z pewnością wyszło jej na dobre. Zaczyna się doskonałym, potężnym Still Unbroken, który najlepiej pokazuje, że Skynyrd zawsze miało hard rockowe ciągoty. Miodny główny riff, miodny refren i oczywiście miodne solóweczki. Zgodnie z tytułem, zespół wciąż pozostawał niezłamany i mimo tylu przeciwności losu niepokonany. Takiego czadowego łojenia mamy na God and Guns dużo więcej. W wyśmienitych Coming Back for More i Little Thing Called You, w Storm ze smakowitym głównym riffem i w Skynyrd Nation, ukłonie dla fanów określanych przez zespół w ten sposób od lat. Doskonale prezentują się też bluesowy, mroczny Floyd z gościnnym udziałem Roba Zombie na wokalu oraz tytułowy God and Guns, rozkręcający się od piosenki akustycznej poprzez rewelacyjną wymianę solówek w części środkowej, aż po jeszcze raz gnającą bez opamiętania muckę. Tekstowo to kolejna dość konserwatywna deklaracja, taka, której niekoniecznie spodziewalibyśmy się po Ronim, w końcu autorze słów do Saturday Night Special, potępiającego łatwy dostęp do taniej broni palnej, natomiast taka, która dość dobrze uzupełnia stereotypowy obraz Amerykanina, zwłaszcza takiego rednecka z południa. Thank God for rednecks. This is a really big truck and these are really big guns. Tego odwoływania do amerykańskich czy południowych wartości mamy zresztą więcej. W Simple Life podane jest to w sposób, pod którym sam się mogę podpisać, bo to wyraz tęsknoty za prostszym światem, który przeminął chyba już bezpowrotnie, prostszym przede wszystkim z perspektywy ludzkich relacji. Zresztą utwór jest generalnie udany i osobiście bardzo go lubię. Z kolei w That Ain't My America robi się ciut patetycznie, ale też doskonale rozumiem, że właśnie za takie numery amerykańscy fani mogą ich tak uwielbiać. Skynyrd również po raz kolejny dają wyraz swojej miłości do południa Stanów, tym razem w piosence Southern Ways. Sympatycznej, tyle tylko, że jak na mój gust, trochę za bardzo przypominającej Sweet Home Alabama. Płytę kończy Gifted Hands, ciut przesłodzony, ale tym razem można im darować, bo utwór dedykowany jest niedawno zmarłemu Billemu Powellowi. Słodyczą ucieka też Unwrite That Song. No cóż, co zrobić, to też im wybaczam. Wraz ze śmiercią Billego Powella, Gary Rossington został ostatnim członkiem oryginalnego składu. Ale zespołowi nie przeszkodziło to dalej koncertować i nagrywać. Judy Van Zandt i Teresa Gaines nie wnosiły sprzeciwu, więc prawdopodobnie pieniądze, które otrzymywały, były wystarczającą rekompensatą za ponownie złamaną umowę. Zespół uzupełnił skład o Petera Kissa na klawiszach i Roberta Kearnsa, a następnie Johnnego Colta na basie, po czym znowu ruszył w trasę. Wyglądało na to, że tej rockowej machiny, a może maszynki do robienia szmalu, jak chcieli niektórzy, nic nie jest w stanie zatrzymać. I faktycznie przez kolejne lata regularnie dawali po kilkadziesiąt koncertów rocznie. Dla wciąż dużego, teraz już wielopokoleniowego grona fanów. Kolejny przystanek zrobili sobie w 2012, ale tylko po to, by nagrać ostatni jak dotąd studyjny album w swojej karierze, zatytułowany Last of a Dying Breed. I to jest powód, dla którego warto było ciągnąć tę opowieść do końca, zamiast podsumować ostatnie 2 czy 3 dekady stwierdzeniem, że zespół dalej koncertował i wydawał kolejne płyty. A dlaczego? No bo moim zdaniem płyta jest wyśmienita i pokazuje, że mimo całego syfu, jaki zespół od lat otacza, atmosfery wzajemnych zarzutów, oskarżeń, pozwów, walki o pieniądze, muzycy potrafią się wznieść ponad całe to przyziemne gówno i po prostu stworzyć kolejną porcję kapitalnych numerów. Zaczyna się chwackim utworem tytułowym, który od razu określa ton całej płyty. Będzie z ogniem i z sercem, jak przystało na niepokornych synów rockowego południa. Idealny numer do auta, jeśli mamy przed sobą naprawdę długą prostą.
dalej jest równie dobrze. One Day at a Time ze świetnym motywem gitary i genialnym refrenem należy do moich zdecydowanych faworytów, a po piętach depczemy przecież rewelacyjny, a jak na Skynyrd naprawdę sporo ważący Homegrown. W Ready to Fly mamy chwilę oddechu i to jest utwór, który oczywiście znowu można oskarżać o kilka łyżek cukru za dużo, ale tym razem ja go kupuję i rozklejam się przy nim na całego ze względu na wzruszający tekst, który odbieram w kategoriach osobistych i przez to jest mi tak bliski. No tutaj jestem zwyczajnie tak po prostu bezbronny. Ale żeby nie było zbyt skliwie, znowu wchodzą mocne riffy, to seksowne, świetnie bujające Mississippi Blood i ostry, hardrockowy Good Teacher. Balladowe Something to Live For to chyba już obowiązkowy w katalogu Skynyrd utwór podnoszący amerykańskich słuchaczy na duchu, ale na szczęście bez wywoływania mdłości. A zaraz po nim mamy znowu zagrane z rockowym pazurem Life's Twisted z bezbłędnym refrenem, walcowato sunące Nothing Comes Easy oraz klimatyczne Honey Hole, ale klimatyczne tylko połowicznie, bo z mocnymi refrenami i solówką. Całość idealnie zamyka akustyczne Start Living Life Again z gitarą dobro na pierwszym planie i pozytywnym przesłaniem, jakiego z pewnością nie powstydziłby się Ronnie Van Zant. Bohaterem płyty jest przede wszystkim Johnny Van Zant. Śpiewa fantastycznie i udowadnia, że dawno temu już wyszedł z cienia brata i zasługuje na uznanie, więc specjalnie dla niego kapelusze z głów. Nie wiem, czy Skynyrd wypuszczał jeszcze jakąś płytę studyjną. Szczerze, bardzo w to wątpię, bo mieli na to już dość czasu i mimo mętnych zapowiedzi jeszcze z roku 2019, że taki krążek określany mianem ostatni się ukaże, w międzyczasie wypuścili tylko jedną nową piosenkę Last of the Street Survivors w 2020. Zważywszy na to, że 3 lata później, 5 marca 2023 roku odszedł ostatni oryginalny członek zespołu, Gary Rossington, od lat ewidentny szef interesu, wydaje się to niemal niemożliwe. Jeśli zatem Last of the Dying Breed miałoby być ich ostatnim dziełem studyjnym, jest to pożegnanie z klasą i gorąco je wszystkim polecam. Także tym, którzy uznają wyłącznie stary Skynyrd. Naprawdę można się mile zdziwić. Już w kwietniu 2023 zespół wydał oświadczenie, że zamierzają kontynuować bez Garego. Tak, aby w dalszym ciągu utrzymywać muzykę Skynyrd przy życiu. Miejsce na trzeciej gitarze zajął Damon Johnson i zespół dalej niesie swoją muzykę tym, którzy chcą jej posłuchać. Tym razem decyzja została podjęta za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, a Judy Van Zant stwierdziła w swoim oświadczeniu: Ronnie, Gary i Allen marzyli o pisaniu muzyki, która dotrze do ludzi i o graniu jej na żywo. Nie mogę z przekonaniem powiedzieć, czego życzyliby sobie ci, którzy odeszli dawno temu, ale wiem, czego chciał Gary i wiem, czego chcą fani. Aby okazać naszą niegasnącą miłość dla tych, których nie ma już z nami i by oddać im cześć, muzyka będzie brzmieć dalej. Rodzina Lynyrd Skynyrd jest w swej decyzji jednomyślna. Warto dodać, że kilka lat wcześniej fani żegnali też Boba Burnsa, który zmarł w 2015, oraz Eda Kinga, który odszedł w 2018. Lynyrd Skynyrd to zespół, który w swym pierwszym okresie działalności zapisał się złotymi zgłoskami w historii rocka. Swoimi wybrykami może też. Ich reaktywację i to, co się potem w ich obozie działo, można oceniać różnie. Dla jednych stali się bezduszną maszyną do robienia pieniędzy. Przykładem jak dawny duch braterstwa, jedności, ten mit rock'n'rollowej rodziny budowany przez ich założyciela i lidera Ronniego Van Zanta legł w gruzach, zniszczony przez zawiść i chciwość. Dla innych są przykładem niezłomnego ducha, który pozwolił im podnieść się po tej niewyobrażalnej tragedii i żyć dalej swoim marzeniem i miłością do muzyki. Prawda jest pewnie, jak to zwykle bywa, gdzieś po środku. W tej chwili, gdy na pokładzie nie ma żadnego oryginalnego członka zespołu, Skynyrd przywodzą mi na myśl słynny paradoks statku Tezeusza. W skrócie chodzi o dylemat: jeśli w drewnianym statku będziemy w ciągu lat wymieniać kolejne deski, tak że ostatecznie wszystkie oryginalne zostaną zastąpione nowszymi, a jednocześnie kształt pozostanie bez zmian, czy jest on w dalszym ciągu tym samym statkiem? Czy zespół, w którym stopniowo zmienili się wszyscy członkowie, wciąż może być uznawany za Lynyrd Skynyrd? Nie zamierzam tu rozstrzygiwać dylematu, nad którym filozofowie głowią się dobre 2000 lat. Powiem za to, że rok temu, w lipcu 2025, miałem przyjemność oglądać Skynyrd na żywo i bawiłem się świetnie. W końcu najważniejsza jest muzyka, a ta brzmiała naprawdę dobrze. Reakcja publiczności utwierdziła mnie zaś w przekonaniu, że nie tylko ja tak uważam. Jeśli zatem nadarzy się jeszcze potem okazja, proponuję, byście
wybrali się na ich koncert i sami ocenili. A teraz jak zwykle pięknie dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Zapraszam na kolejny epizod Muzycznego Subiektywu. Oczywiście zachęcam do oglądania poprzednich i przypominam, jeśli się Wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. W ten sposób kanał się rozwija. Jak zawsze zapraszam na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś chce wesprzeć rozwój kanału, będzie mi bardzo miło, można to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.